zostaliśmy wrzuceni w system, który jest absolutnie przeciwko naszemu zdrowiu. Plastik rzeczywiście jest wykorzystywany, czyli tworzywa sztuczne, do bardzo wielu fantastycznych rzeczy, tylko żeśmy zalali tym świat. Jakie są prognozy? Jak pani widzi na przykład najbliższe 10 lat? Obawiam się, że za te 5-10 lat pojawią się jakieś choroby chroniczne. Lekarze spodziewają się, że mogą to być różne neurodegeneracyjne schorzenia, czyli ten mózg jednak. Spodziewają się również, że mogą być to zaburzenia układu krążenia. Wszystko, co jest dookoła nas, jest w jakiś sposób toksyczne, nie działa przeciwko nam. Jesteśmy trochę tacy właśnie umoczeni w takiej rzeczywistości, która ze zdrowiem, z bezpieczeństwem nie ma nic wspólnego. Są badania, które pokazują, że w różnych elementach środowiska, nie wiem, w roślinach również jadalnych, tych, które spożywamy, w mięsie zwierząt, które też są na naszych stołach, ten mikroplastik jest w dużych ilościach. Chodzą słuchy, że mikroplastik zalewa świat. Przychodzą słuchy, ja bym powiedziała, że to widać i słychać. Cześć, jestem Dominika Lasota, mam 22 lata i jestem aktywistką z Inicjatywy Wschód i na co dzień zajmuję się budowaniem ruchu młodych osób, które chcą zmieniać Polskę i świat w obliczu obecnych kryzysów. Ewa Bulska, jestem chemikiem, biochemikiem i zajmuję się w swojej pracy zawodowej między innymi właśnie mikroplastikiem. No to przede wszystkim, Pani Ewo, bardzo się cieszę, że dzisiaj rozmawiamy. Trochę nie spodziewałam się, że będziemy rozmawiać o mikroplastiku, bo mam takie wrażenie, że jakby wśród tych wszystkich trudnych rzeczy, które się dzieją, wśród tych wszystkich kryzysów, to o tym mikroplastiku i w ogóle o plastiku już trochę nie mówimy. I zastanawiam się przez to, czy jest to problem i jak pani na to spogląda jako chemiczka, która z tym tematem akurat ma bardzo dużo do czynienia. Słuchajcie, na Uniwersytecie Warszawskim my się zajmujemy różnymi tematami. Najczęściej staramy się podejmować takie tematy społecznie ważne. I dlaczego ten mikroplastik? No, ja jestem chemikiem, w związku z czym interesują mnie różne substancje chemiczne, związki chemiczne, ich oddziaływanie na organizmy żywe, nawet bym powiedziała tak, na ekosystem cały, no ale przy okazji na człowieka i na inne organizmy zwierzęce również. Słuchajcie, czy mikroplastik jest ważnym tematem, czy jest groźny, czy nie jest groźny? To jest bardzo otwarte pytanie. Na pewno jest ważnym tematem społecznie, no bo wszyscy widzimy nawet w codziennym życiu, że jak mówią mikroplastik fantastik, jest wszędzie. Wprowadziliśmy go wtedy, jak chemicy nauczyli się wytwarzać w laboratoriach syntetyczne tworzywa sztuczne. Bo mikroplastik to jest nic innego, tylko taki polimer syntetyczny, wytworzony przez chemika, bardzo trwały. I to jest pochodna też paliw kopalnych, tak de facto, ropy. Tak, również to jest, wykorzystujemy do tego prekursory z paliw kopalnych. Bardzo wytrzymała cząsteczka chemiczna, długa, bo to polimer, bardzo odporna na różne działania. W związku z tym przygotowujemy z tego różne produkty. Butelki do wody, podłogi, ściany, części w samolocie. No, tu można by wymieniać całą gamę różnych, torebki plastikowe. Tak. Zrobiliśmy sobie jako ludzkość wspaniałą rzecz. Zamieniliśmy szkło, które trzeba było myć, higiena, strzykawki jednorazowe, tu wchodzę jeszcze na inne tematy. Także plastik rzeczywiście jest wykorzystywany, czyli tworzywa sztuczne, do bardzo wielu fantastycznych rzeczy, tylko żeśmy zalali tym świat. No ja przed tą naszą rozmową oczywiście trochę też doszukiwałam się różnych ciekawych takich danych na temat tego mikroplastiku i to, co jedna z takich rzeczy, która mnie szczególnie wstrząsnęła, to, że w każdym roku produkujemy chyba 400 miliardów w ogóle jakichś elementów plastikowych i że każdy z nas w przeciągu swojego życia może mieć w sobie nawet jakieś tam chyba 115 000 cząsteczek tego mikroplastiku już jakby w ciele. Właśnie w momencie, w którym spożywamy mięso czy tłuszcze, no bo te zwierzęta chociażby, nie wiem, jedząc inne, znaczy, nie wiem, ryby, będąc w wodzie, wciągają ten mikroplastik, potem to jest jedzone przez inne zwierzęta, potem to trafia na nasze talerze.
wymiarze. Jak ja się o tym dowiedziałam, to jest to trochę przerażające i zastanawiam się, jakie, jakie są w ogóle, jaki jest wpływ tego mikroplastiku na nasze zdrowie. No to jest w ogóle świetne pytanie. W ogóle się cieszę, że pani podjęła ten temat tych wielkich liczb. Ja bym tutaj troszeczkę sprowadziła nas wszystkich do takiego poziomu, żebyśmy się nie epatowali tymi wielkimi liczbami, bo nawet byśmy pomyśleli, ile jest nas ludzi na świecie Tak. i wymienili te wielkie cyfry i każdy z nas by nawet wyprodukował jedną cząsteczkę nanoplastiku, Tak. to te liczby byłyby wielkie. Więc ja bym starała się nie iść Okej. w takie epatowanie nas tymi wielkimi liczbami, które zawsze nas przerażają. Moim zdaniem problem polega na tym, że z tego plastiku, a znamy, widzieliśmy wszyscy, to jest wstrząsające zdjęcia, jak organizmy wodne, ryby były w plastikowych torebkach, się dusiły. No, przerażające to i to jest rzeczywiście okropna strona tej naszej działalności jako ludzi. Natomiast problem polega na tym, że to tworzywo sztuczne, bo tak będę używała Tak. zamiennie, ono się może nie rozkłada chemicznie, ale się degraduje i z tych torebek, z tych butelek powstają mikro albo nanocząstki o bardzo małych wymiarach. I one w inny sposób wchodzą do naszych organizmów. One przenikają do roślin. Mamy już badania na roślinach hodowanych, podlewanych roztworami, gdzie syntetyczne te mikroplastiki wprowadzamy i te rośliny to ciągną, no bo to jest naturalne. Wszystko, co jest wokół nas, wchodzi do naszego organizmu w taki czy w inny sposób. Mówimy, że to, co jemy, tym jesteśmy, prawda? I ten mikroplastik jest elementem tego, co wchodzi do naszego organizmu różnymi drogami. Czy on jest szkodliwy, w jaki sposób, no to jest jeszcze długa droga, żeby zbadać. Ja bym powiedziała, że na pewno jest szkodliwy. Okej. No bo nie jest to nasze naturalne pożywienie. Są takie pogłoski o tym, że ten mikroplastik właśnie przez to jedzenie może trafić do naszego organizmu i może jakby znajdować się w różnych naszych organach, nawet w mózgu. Tak. I czy to jest prawda? Jeżeli tak, no to czy są jakieś jeszcze teraz dotychczas badania na temat efektów Według mojej tego? najlepszej wiedzy nie ma jeszcze takich badań, nawet postmortem, czyli pośmiertnych w mózgu człowieka, żeby znaleźć ten mikroplastik. Natomiast są badania modelowe na zwierzętach, które były niestety eksponowane na znaczącą dawkę tych mikrocząstek plastiku i rzeczywiście ten mikroplastik wchodzi, przenika przez błony komórkowe, wchodzi. Natomiast czy to jest groźne? Każda drobinka mikroplastiku to może być inna substancja chemiczna, inny polimer, który ma inne właściwości. Mikroplastik może być może mieć różne wymiary. Może mieć różne kształty. Bo może tu jeszcze wrócę na chwilkę do takiego wątku, skąd w ogóle się bierze mikroplastik. Wyrzucamy torebki, butelki, Tak, nie wiem, tak, strzykawki tak. jednorazowe. No. Tak. Jeżeli on się degraduje, chociażby mechanicznie. Czyli co, trafia na wysypisko śmieci, Na przykład się degraduje mechanicznie, bo tam jakieś przesuwania są tych ciał stałych i on się jakby kruszy. Tak. Powstaje mikroplastik o bardzo różnych wymiarach, o bardzo różnym kształcie. Czyli To to chcemy są takie badać. po prostu starte, Tak, małe kawałeczki plastiku. Tak, to jest jakby jedno, ale dużo mniej mówimy o takim wątku, że przemysł stwierdził, że na przykład nasze ubrania, prawdopodobnie pani piękna bluzka, czy mój elegancki żakiet, no bo chciałyśmy być dzisiaj bardzo eleganckie, Bardzo. zawierają mikroplastik specjalnie przygotowany do tego, żeby poprawiać jakość włókien, żeby one były bardziej wytrzymałe, przyjemniejsze w dotyku. Aha. I to jest drugi ogromny problem, czyli my sami produkujemy mikroplastik, który może jest łatwiej określony, bo wiemy z czego, wiemy jaki ma kształt, no bo przemysł włókienniczy kupuje granulki mikroplastiku o określonym kształcie, wplata to we włókna naszych ubrań i my to nosimy. Potem gdzieś to wyrzucamy albo pierzemy. Wystarczy, że upierzemy nasze ubrania. Były badania, że w ściekach z pralki mamy bardzo dużo mikroplastiku. Także mamy dwa źródła. Jeden mikroplastik jest bardzo określony, możemy go zdiagnozować, ale Tak. go produkujemy w dużych ilościach, bo chcemy, prawda, mieć
przyjemniejsze ubrania, bardziej wytrzymałe, z milszego do włókna, może lepsze kolory. Barwniki też pokrywają mikroplastiki, wtedy są bardziej trwałe. Także tutaj sobie sami, prawda, chcąc mieć przyjemniejsze życie, wprowadzamy ten mikroplastik do środowiska. Natomiast drugie źródło to jest właśnie taka wolna amerykanka, różne tworzywa, różne kształty. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo w zależności od tego, jakie to jest polimer, on ma różną przyczepialność. I na przykład niektóre polimery mają możliwość przyczepienia wirusów. Także to nie jest tylko mikro... Dlaczego mówię, ja się boję tego i chcę o tym rozmawiać i w ogóle się cieszę, że podejmujemy ten temat, ale też nie chciałabym straszyć. Dlatego tak trochę odniosłam się do tych miliardów, milionów, że to mówię, to nas straszy, a jakby niewiele nam daje informacji, prawda? No bo panią wystraszyły te liczby, mnie też, tylko że niewiele z tego wynika informacji. Tak. Wszystko, co jest wokół nas, może się dostać do organizmu. To jest taka prawda oczywista, prawda? Mikroplastik ma tą właściwość, że jest to, jak sama nazwa no, troszkę wskazuje, czy nanoplastik, już mówimy, że to są bardzo małe drobinki o takich mikrometrowych wymiarach. Tak, żeby przybliżyć, słuchajcie, jeżeli spojrzymy na włos, to włos jest grubości mikrometrowej, a te drobinki tego mikroplastiku albo nanoplastiku mogą mieć jeszcze mniejsze wymiary. Także to rzeczywiście są takie pyłeczki drobne i możemy oddychać, bo mikroplastik może możemy się... to wdychać też. Tak, może się unosić, jeżeli to są zbyt drobne, może się unosić w powietrzu, możemy go wdychać. Jeżeli popatrzymy w jakiś ładny, słoneczny dzień w naszych mieszkaniach, przy zamkniętym oknie słońce pięknie pada, to widzimy kłębowisko drobinek. Tam są drobinki kurzu, ale również mogą być drobinki mikroplastiku. To, co jest dla mnie chyba jeszcze bardziej przerażające, no to w ogóle to, że do tego takiego właśnie wyrzucania i do takiej do tej toksyczności doprowadzamy, czy ta nasza gospodarka doprowadza. Świetnie, że pani poruszyła ten temat. Ja jestem bardzo wdzięczna, bo jeszcze przed rozmową mówiłyśmy sobie, że chemia, biochemia, toksykologia mają dużo wspólnego w ogóle z ekonomią, socjologią. Rzeczywiście musimy spojrzeć na to w całości. Ja może bym jeszcze poruszyła jeden wątek, który nawet tego bezpieczeństwa higieny, bo zawsze musimy zważyć. Jeżeli stosujemy strzykawki jednorazowe, tak nie bez powodu do nich wracam. No dlaczego to stosujemy? No żeby ludzie byli bezpieczni, żeby nie trzeba było wyjaławiać, nie zawsze to się udawało, było przenoszenie wirusów. Super efekt. Prawda? Zawsze każdy wynalazek ma swoje dwie strony. Natomiast zalewanie, więc to bym zostawiła. To są te dobre strony tworzyw sztucznych, które mamy do dyspozycji, a to, że one potem są odpadami, no jest to jakiś element tego całego ciągnionego rachunku ekonomicznego, prawda, tego cyklu. Natomiast no, tworzenie butelek plastikowych, ich wyrzucania, no jest okrutne dla środowiska. No tak, ale tutaj myślę, że wchodzi bardzo mocno też wątek tego, tej polityki tak naprawdę, no bo domyślam się, że nie wiem, gdyby koło mnie siedział mój wujek, no to on by powiedział pewnie, no dobra, doma, plastik plastikiem, wiadomo, to jest problem, niefajne, wyrzucamy, hałdy się z tego robią, potem to się rozkłada i generalnie robi się z tego bałagan. No ale tak naprawdę, no jak taki, czy to mój wujek, czy to po prostu typowy Kowalski, wie co mamy zrobić, no nie? No bo idziemy do tego sklepu, no i trochę czasami nie mamy wyjścia, te produkty są takie, jakie są i myślę, że to, o kim tutaj jeszcze nie mówimy w tej rozmowie, to są właśnie z jednej strony firmy, które tak naprawdę nas karmią tym plastikiem i sprawiają, że no, nie mamy innej opcji, a dwa, no to jest kwestia no, polityki, która no, póki co nie jest polityką, która stawia na nasze zdrowie, na zdrowie naszej planety i wszystkich nas dookoła, no tylko stawia na zyski i na to, że no kurczę, ten plastik pewnie się komuś opłaca. Łatwiej to i firmom plastikowym, i firmom związanymi z ropą. Transport jest tańszy niż opakowania szklane.
Tak, to jest ogromny Czyli problem. dochodzimy tak. tutaj tak naprawdę Dochodzimy do jakby do korzeni. do czyli źródła tego problemu. Tak, do jakby sprawy zysku, ekonomii, polityki. No bez zmiany polityki, no ten przysłowiowy Kowalski, czy pani wujek, czy mój wujek, czy moje wnuki, których też uczę takich zachowań no, prośrodowiskowych, pojedyncza osoba nic z tym nie zrobi. Mam właśnie wrażenie, że to jest trochę tak, że my jako po prostu obywatele, obywatelki zostaliśmy wrzuceni w system, który no, jest absolutnie no, przeciwko naszemu zdrowiu. I że ta nasza gospodarka to, że musimy kupować i to w takim stylu, że musimy tego używać i nie ma innych opcji, albo jeżeli są, to są drogie, że mamy polityków, którzy się tym nie zajmują, że tak naprawdę być może nie sam plastik jest problemem, chociaż wiadomo, że jest, ale ten szerszy jakby tak naprawdę system, w którym tkwimy. Tak, no ten plastik jest takim końcowym efektem tego, prawda? Całej tej... Ja uważam, że tak, pewnych ekonomicznych procesów tak łatwo nie da się zmienić, bo Tak. to jest machina wielka, jakieś lobby, pieniądze. To nie jest takie proste. Pewnie pani lepiej ode mnie wie, działając i próbując zwrócić uwagę na różne globalne procesy. Natomiast ja wierzę w taką pracę od podstaw. Organizm ma bardzo dużą zdolność odporności na różne, no, chociażby wdychamy zanieczyszczone powietrze, te pyły PM2,5, prawda, inne. Nie od razu wszyscy są chorzy. Tak. Spożywamy różne produkty zanieczyszczone pestycydami. Też to nie znaczy, że my od razu, prawda, za 2 miesiące już ciężko chorujemy. Tak. Organizm pewne rzeczy akumuluje, pewne rzeczy wydala, z pewnymi rzeczami sobie radzi. Także tu no, ja pukam do różnych instytucji, żeby te badania finansować, żebyśmy byli świadomi. Z niektórymi cząstkami być może nasz organizm sobie radzi. Jest taki mechanizm w każdym organizmie, czy roślin, czy organizmów zwierzęcych, w tym oczywiście człowieka. Są tak zwane wakuole w komórkach, czyli takie miejsca, takie troszkę śmietniki przydomowe. Tak, takie śmietniki przydomowe, taka kompostownia przydomowa. I w tych wakuolach one po prostu zbierają te niekorzystne różne cząstki chemiczne i je, tak powiem, dezaktywują. Więc mówię, to chyba jeszcze nie jest moment, żeby mówić konkretnie o chorobach, jakie te drobinki mikroplastiku powodują konkretne. Mówi pani, że te badania jakby cały czas trwają i jeszcze dokładnie nie wiemy, jaki to ma efekt. A czy są jakieś takie hipotezy, czy sygnały o tych chorobach, o tych zagrożeniach? Znaczy, zacznę może od tego, że są badania, które pokazują, że w różnych elementach środowiska, nie wiem, w roślinach również jadalnych, tych, które spożywamy, w mięsie zwierząt, które też no, są na naszych stołach, ten mikroplastik jest w dużych ilościach. Tak. Mieliśmy taki nawet my, bo to ja nie mówię tylko o swoich badaniach, w mojej grupie badawczej, ale również to, co znamy z literatury, to, co się dzieje na świecie, ale myśmy robili badania różnych organizmów z jezior mazurskich, szczególnie po okresie turystycznym, gdzie to wzmożenie wyrzucania tego plastiku jest bardzo duże. Są tam drobinki mikroplastiku w różnych organach i one na pewno trafiają do naszego organizmu. Jakie choroby mogą prowadzić? No, lekarze spodziewają się, że mogą to być różne neurodegeneracyjne schorzenia, czyli ten mózg jednak. Spodziewają się również, że mogą być to zaburzenia układu krążenia, bo takie drobinki mikroplastiku mogą się przyczepiać do chociażby komórek krwi, które rozprowadzają różne niezbędne składniki po naszym organizmie. No i jeżeli przenikają przez błony komórkowe, no to oczywiście te strategiczne organy, czyli nerki, wątroba, mogą być zagrożone, bo taki mikroplastik może wejść do takiego organu i powodować takie otorbianie się i zbieranie się, czyli nawet to może być mechaniczne uszkodzenie komórek, niekoniecznie takie toksykologiczne, jak na przykład pestycydy, tylko mechaniczne zaburzenie. Wiemy też, nie ma na to jeszcze dowodów, ale tak
spekulując bardzo, mówię, odważnie i trochę bojąc się tego, znany jest mechanizm, że pewne nowotwory są wywoływane pewnymi jakby sytuacjami stresogennymi. No jeżeli jakieś obce ciało, no bo tak traktujemy mikroplastik, dostanie się do tej komórki, to być może, mówię, nie chcę tym straszyć, bo no, nie jestem lekarzem, więc tutaj nie chcę absolutnie wchodzić w wiedzę lekarską, ale rozmawiamy o tym z moimi koleżankami, kolegami, lekarzami i oni zwracają na to uwagę. Może to być takie jakby tak podrażnienie komórki i ona nagle zrobi się nowotworowa. No tak. Osobom w moim wieku przyszło żyć w świecie, w którym nas nawet już nie dziwi to, że tak naprawdę wszystko, co jest dookoła nas, jest w jakiś sposób toksyczne, że nie działa, że działa przeciwko nam i że jesteśmy trochę tacy właśnie umoczeni w takiej rzeczywistości, która, no nie wiem, ze zdrowiem, z bezpieczeństwem nie ma nic wspólnego. Ja osobiście też oczywiście też jeszcze bardziej gdzieś tam przerażona jestem kwestią kryzysu klimatycznego. No i w ogóle tego, że właśnie żyjemy w świecie, w którym wykorzystujemy te paliwa kopalne, ten gaz, ten węgiel, tą ropę, która zresztą potem też staje się plastikiem, że używamy tej brudnej energii, podtrzymujemy przemysły, które właśnie zanieczyszczają nasze powietrze, żyjemy w miastach, które są duszne, teraz szczególnie super gorące, które no po prostu są przeciwko ludziom. I zastanawiam się, jak pani, bo ja swoje jakieś tam marzenia czy postulaty do polityków mam i możemy o tym porozmawiać zaraz, ale zastanawiam się, czy pani jako naukowczyni, widząc też to wszystko, ma w głowie jakieś takie konkretne rozwiązania, które powinny być wdrożone, żeby ten problem może nie zakończyć totalnie, ale chociaż zmniejszyć. Te zagrożenia to one się zmieniają, ale jeżeli wrócimy do tak zwanych dawnych czasów naszych babcinych, mojej babci, pani babci, to z kolei były inne zagrożenia. Moja prababcia straciła 3 dzieci z powodów epidemii. Nie byliśmy bezradni w stosunku do chorób bakteryjnych i wirusów. Dla niej to było zagrożenie. Także mówię, nie lekceważąc tego, mówię, jestem absolutnie po tej stronie, nawet i zawodowo, i tak społecznie w rodzinie przekazuję to, co ja wiem, dzielę się swoją wiedzą. Także to nie jest mówienie, że teraz nic, że wtedy dawniej było gorzej, ale były inne zagrożenia. Że po prostu, tak patrząc troszkę filozoficznie, no my jako ludzkość ciągle z jakimś zagrożeniem się borykamy. Każde pokolenie ma inne zagrożenia. Także może babcia myśli o tych, nasze babcie, prawda, czy poprzednie pokolenia myślą o tych innych zagrożeniach, które przed nimi stawały. Ja myślę też, że przywołuję tą Prawda? babcię w takim sensie, że jakby właśnie za jej młodości ona oczywiście miała jakby inne zagrożenia i którymi się przejmowała, no chociażby też wojna, tak? Ale w kontekście jakby właśnie tych takich środowiskowych zagrożeń to ona, przynajmniej z jej historii, jakby rysuje się taki obrazek, że nie było, no, problemu mikroplastiku nie było. Jakby ta gospodarka nie działała też wtedy w taki żarłoczny, toksyczny sposób. A teraz my, 20-latkowie, nastolatkowie, jakby dorastamy w czasach, kiedy no, te problemy środowiskowe są jakby normą. W sensie, że wszyscy wiemy, że tak jest i trochę każdy z nas szuka jakiejś odpowiedzi, jakiegoś sposobu, żeby tą sytuację właśnie do tych dawnych czasów może trochę powrócić. Miała te zagrożenia inne. A w tej chwili, ja też dyskutowałam z moją babcią, która już odeszła, ale dużo dyskutowałyśmy. Ona mówi, ale macie co jeść? No tak. Są leki. Także ja mówię w tej perspektywie, nie broniąc babci w sensie, tylko tak starając się zrozumieć ten proces w ogóle zagrożeń, widząc ten mikroplastik, czy to zanieczyszczenia środowiska, czy ocieplenie klimatu, w takim szerszym kontekście, że każde pokolenie miało pewne wyzwania i dla mnie to jest takim motywatorem, żeby właśnie działać przeciwko. No dobra, no ale to jakie rozwiązania są na te wyzwania? No ja bardzo głęboko wierzę w taką świadomość społeczną i edukację. Okej. Ale edukację, że co?
że problem jest, czy Że jakby jak go problem jest, rozwiązać? żeby uczyć nas, że problem jest, taka praca od podstaw i dlatego no, bardzo tak doceniam takie działania, jakie pani reprezentuje i ze swoim otoczeniem innych młodych ludzi i dlatego bardzo się właśnie ucieszyłam, że możemy porozmawiać, że może właśnie też to będzie jeden z tematów, którym będziecie mogli poruszać. No ja myślę, że ja patrzę na to trochę inaczej Tak. właśnie, że ja doceniam to, jak ludzie właśnie wybierają jakieś te tak zwane już typowo eko rozwiązania, tak nie wiem, nie biorą tych plastikowych toreb, biorą lniane, że to jest wszystko fajne. O Tylko- ile mogę przerwać, no. o ile ten len nie jest wyprodukowany z włókien stabilizowanych cząstkami nanoplastiku. Tak. Ale to jest taka moja przekora. tak, dygresja, tak. No tak, ale że jakby, że to wszystko jest spoko, że to jest fajne, miłe, że to jest jakieś tam etycznie lepsze. Tylko właśnie jakby problem chyba leży w tym, że w 2024 roku jesteśmy już w takim momencie, gdzie te kryzysy związane no, ze stanem naszej planety, z tym jak działają nasze gospodarki, Są gigantyczne. są już tak gigantyczne, że trochę właśnie to, czy nie wiem, oszczędzamy wodę albo nie używamy takiej torby, a nie innej, że mam poczucie, że to już jest trochę bez sensu i że ludzie czują, że to jest bez sensu. Że właśnie w tym momencie jakby musimy wejść na ten wyższy poziom i musimy każdy z nas jako jednostki zacząć domagać się, w sensie właśnie nie tylko edukować się, ale już domagać się konkretów od ludzi u władzy, od tych firm, od tych naszych rządzących, którzy tak się brandowali na takich tutaj progresywnych i że oni są za zmianą, a teraz widzimy, że generalnie za dużo to nie robią, że to właśnie jakby od nich musimy tego wymagać, bo, no bo co, no w końcu największa zmiana, mam wrażenie, w Europie, jaka się zadziała w kwestii tego mikroplastiku, no to było to, że w 2020 czy 2022 roku przyjęto wreszcie dyrektywę o plastiku Tak. i która, dzięki której no, w krajach członkowskich Unii Europejskiej do 2030 roku właśnie będziemy eliminować, czy to te jednorazowe wszystkie naczynia, coś tam, czy to potem te torebki, butelki i tak dalej. I trochę mam wrażenie, że no, szczególnie osoby takie jak my, które są świadome tego problemu, że my musimy zacząć też Tak, działać mówić, trochę odważniej wpływać, tak, i mówić wprost, że no ten problem da się rozwiązać konkretnymi zmianami politycznymi. I Bo prawnymi. I prawnymi, no Tak, dokładnie. I również ekonomicznymi. No słuchajcie, problem torebek w sklepach. I w momencie, jak trzeba zapłacić za tą torebkę nawet 5 groszy, 10 groszy, to zdecydowanie jest mniej. Ja już dawno chodziłam z własnymi torebkami, więc dla mnie to była rzecz taka no, naturalna. Miałam taką potrzebę wewnętrzną i w rodzinie też wszyscy ode mnie dostali Tak. wielokrotnego użytku torby i powiedziałam, że tak ma być. Oczywiście prosiłam i tłumaczyłam. Natomiast rozmawiałam nawet w moim lokalnym sklepie ze zaprzyjaźnioną kierowniczką i ona mówi, że dramatycznie spadło zużycie, bo już nikt nie prosił. Przedtem to było naturalne. Każdy prosił o torebkę Tak. plastikową, a jeszcze, prawda, jabłuszka w jedną, tam coś w drugą, jeszcze jogurt w trzecią i potem właśnie ten syndrom tych moich azjatyckich wakacji. Natomiast teraz ona mówi, że jak się pyta, czy pani prosi o torebkę, to mówię, a nie mam swoją. I coraz rzadziej. No Ja tak. jak czasami zapomnę i muszę pójść po zakupy i zrobię ich więcej i no nie wezmę w rękę, to się źle z tym czuję i mówię, no dzisiaj poproszę o torebkę, ale No oczywiście tak. ją wykorzystuję jeszcze No do tak. kilku innych rzeczy, ale to jest zmiana nie mojego zachowania, tylko była jednak zmiana ekonomiczna, że Tak. duże sieciówki zostały no, zmuszone do tego, żeby mieć płatne torebki. No tak, czyli ta zmiana systemowa, To, polityczna. co pani mówi, no wyszło. Tak, jakby Ja wyszło uważam, że to jest, i to było że jest, najbardziej skuteczne. No, uważam, że to bardzo ograniczyło zużycie plastiku, tym bardziej, że większość, no widziałam też moje koleżanki, przychodziły z tymi torebeczkami do domu i co i robiły? Wyrzucały do śmieci. Jakie są prognozy, jak pani widzi na przykład najbliższe 10 lat? I dobrze, i niedobrze. I tu bym trochę postraszyła, bo jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli właśnie nie będziemy nawet takich zmian systemowych typu płatne torebki w sklepach. No taki tak. jeden przykład bardzo, Tak, bardzo tak. nam wszystkim bliski, czy to, co pani wspomniała, systematyczne wycofywanie takich jednorazówek z rynku europejskiego, chociażby, prawda? Jeżeli to nie będzie dalej postępować, no to będziemy się zalewać mikroplastikiem tak. i obawiam się, że za te 5-10 lat
pojawią się jakieś choroby chroniczne, które wynikają z takiego długoterminowego, no, takiej ekspozycji, tak powiem, takim już terminem fachowym, ekspozycji na mikroplastik, czyli po prostu pozwolenie, że ten mikroplastik różnymi drogami, a to w wydychanym, a to w powietrzu, które wdychamy, a to, nie wiem, w pomidorku, który sobie zjemy do kanapki, a to w wodzie również są badania, że w tych wodach, które kupujemy w różnych plastikowych butelkach, też są drobinki mikroplastiku. Kiedy przygotowywałam się do tej naszej rozmowy, to też zerknęłam właśnie na te aktualne przewidywania. No i one nie są optymistyczne. Nie są. Przewidywania są takie, że ta produkcja tego plastiku, a przez to też to zużycie i to wytwarzanie tego mikroplastiku i też te wielkie też takie te połacie tego plastiku na Tak, te oceanach wyspy, chociażby, tak. że to będzie nasza rzeczywistość. W sensie, że tak będzie wyglądał nasz świat tak długo, jak rzeczywiście tego sprzeciwu wobec tych firm, które do tego doprowadzają i wobec polityków, którzy nie zajmują się tymi tematami, mają Bo na są to bo to wylane. jest niewygodny temat. Tak, kiedy tej presji nie będzie, to ten świat będzie bo tak to on jest wyglądać. tematem ekonomicznym. To, o czym żeśmy tak między tutaj rozmową mówiło o tym, to jest temat bardzo trudny politycznie, bo on jest ekonomiczny. Tak. Firma, która produkuje i na tym zarabia i ma mniejsze koszty, po prostu bardzo trudno ją zmusić, żeby sama z siebie dla dobra ludzkości się wycofała. No, każde obce ciało, obca substancja może powodować podrażnienie komórek. I mówię, trudno tutaj na dzień dzisiejszy mówić, co się może zdarzyć. Jak wprowadzaliśmy pestycydy, to też nikt nie wiedział, że one mogą powodować zwiększenie zachorowalności na nowotwory. Tak. W tej chwili są ewidentne, tak odniosę się do innego tematu trudnego, nie chcę tego wątku dzisiaj tutaj dodawać, ale on mi tak bardzo ładnie tutaj pokazuje, co nas może czekać. Po wielu latach stosowania pestycydów w nadmiarze, bo też to nie o to chodzi, żeby w ogóle nie, jeżeli one w jakiś sposób pomagają uprawiać rośliny i mieć większe plony, ale jeżeli one są w nadmiarze, to są ewidentne dowody, że one działają nowotworowo. Zanieczyszczenie miasta, o czym pani wspominała, też na początku nikt sobie nie zdawał sprawy. No tam samochody, prawda, to co się z rur wydechowych wydziela, no proszę bardzo, co z opon się wydziela. Przecież mikroguma to też jest kolejny temat. Jak jedziemy samochodem i po każdym samochodzie jest ślad mikrogumy. Tak. Także nie tylko ślad węglowy, ale mikrogumy. I też jak to wdychamy, to nagle po jakimś iluś latach się okazało, że choroby płuc. Nagle się epidemiologicznie zwiększyła liczba osób, które nagle mają bardzo poważne choroby płuc. Także uniknęłabym dzisiaj mówienia, jakie konkretnie choroby mogą nas czekać. Tak. Natomiast znając takie tendencje naszego organizmu, na pewno mogą być to różne neurodegeneracyjne schorzenia, czyli jakieś choroby, które mózgu związane z jakimś, nie wiem, gorszą percepcją, starzeniem się. Czy to byłyby syndromy chorób znanych nam po nazwiskach osób, lekarzy, którzy je zdiagnozowali, jakiś Parkinson, Alzheimer, za wcześnie o tym mówić. Tak, ale na pewno, a może jakieś inne choroby, prawda, może jakieś inne fragmenty mózgu, te nanocząstki się tam zagnieżdżą i spowodują jakieś zmiany neurologiczne w naszym zachowaniu, prawda, nas czy naszych pokoleń. Na pewno nowotworowe sprawy są, aż się prosi, żeby o tym mówić. Także ja na to patrzę z taką perspektywą, boję się tego, że jeżeli za dużo tych obcych ciał będzie wchodzić do naszych organizmów, to wcześniej czy później nasz organizm sobie już z tym nie da rady i zareaguje, tak alergicznie nawet bym powiedziała, prawda? Alergie to też są choroby na jakieś obce substancje chemiczne, które wtedy się pojawiają, jeżeli ich jest za dużo. Organizm już sobie nie radzi. To jest taki mechanizm, każdy lekarz, toksykolog powie, że to jest taki mechanizm obrony organizmu. Już więcej nie dam rady przyjąć tej toksyny, tej trucizny, tego obcego ciała i w jakiś sposób reaguje alergicznie.
Także ja się spodziewam, że jeżeli no, nie zaczniemy systemowo, tak jak pani tutaj fantastycznie zwraca na to uwagę, jeżeli nie będziemy pukać do decydentów, którzy mogą jakieś systemowe rzeczy zrobić, my możemy im podpowiadać, prawda? Też tak może wspomnę, bo rzeczywiście ten temat mikroplastiku pojawił nam się w jednym z projektów europejskich. Badaliśmy wody z jezior i przed sezonem turystycznym i po sezonie turystycznym. No i oczywiście tamtego mikroplastiku, no mamy, słuchajcie, wykresy, ewidentne dane, no się pojawiał o rząd wielkości więcej niż marzec, kwiecień, to potem w sierpniu było po prostu aż strach się bać, jak można tak kolokwialnie powiedzieć. No ale co z tego wynika? Tu pani bardzo podkreślała te wątki też społeczne. No tak, tylko że powiedzieć osobom, którzy żyją z biznesu turystycznego, słuchajcie, postraszmy turystów, że tu są wody zanieczyszczone, to turyści nie przyjadą i ci ludzie stracą pracę. No dlatego tak, jak żeśmy sobie mówiły, to te zagrożenia to nie jest tylko, że tu jest mikroplastik, się boimy, badamy co jest. No ja jestem tym chemikiem, który to bada, mam swoją specjalizację, super, prawda? Mogę wnieść do tej całej debaty ogólnej, tym, co państwo robią, jako ci młodzi aktywiści, fragment mogę wam dać dowody, że to jest groźne. To może niekoniecznie, tego się bójmy, tu działajmy, prawda? To jest rola no, takich osób jak ja, pracujących między innymi, prawda, w badaniach naukowych, ale to jest problem dużo szerszy, bo tu się komuś zabiera pracę, a tu może, to żeśmy mówiły, a jak nie strzykawki jednorazowe, to więcej zakażeń szpitalnych. Także to jest bardzo, bardzo szeroki obraz, ale tak wracając do tych wątków, trzeba o to dbać, bo wcześniej czy później no, wyjdą choroby chroniczne. I mówię, tak jak podejrzewam, na pewno nowotworowe, neurodegeneracyjne, jakieś choroby krwi. Również no, obawiam się, że też będą zagrożone płody. Bo mimo, że prawda, organizm matki ma mechanizmy, prawda, płód jest otoczony no, pewnym jakby ochronną warstwą, ale w którymś momencie te nanocząstki się dostaną, bo organizm nie jest przyzwyczajony. Ewolucyjnie nie jesteśmy przyzwyczajeni i płód nie jest chroniony, prawda, przed nanocząstkami plastiku, bo tych wcześniej nie było. Zrobiło się tak trochę pesymistycznie, ale mimo wszystko no ja liczę na to, że za pani życia, a za swojego życia to już w ogóle, będziemy w stanie w ogóle się z plastikiem pożegnać, bo myślę, że mamy o wiele więcej alternatyw i rozwiązań na to, żeby mimo wszystko po prostu nie żyć w plastikowym świecie, tylko mieć szansę na coś lepszego. I uważam, że szczególnie teraz, kiedy jakby jesteśmy też w tym okresie po tych ważnych wyborach parlamentarnych, mamy nową władzę, mnóstwo młodych ludzi sięga po aktywizm i się angażuje. I nie tylko młodych, bo starsze osoby też są i są super, super ważne w tej walce. To uważam, że powinniśmy jakby naciskać na ludzi faktycznie, którzy mają tę władzę i mają te narzędzia, żeby wprowadzić takie zmiany, żeby rzeczywiście po prostu ten plastik nam zniknął z oczu. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to, że Polska, z tego co się orientuje, nadal nie wdrożyła w pełni tej dyrektywy unijnej na temat plastiku. I myślę, że tutaj to jest jakiś może apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, żeby te prace przyspieszyć i w ogóle dać nam znać o tym, jakby w jakim momencie jesteśmy. Ale druga rzecz jest taka, to ja uważam, że w ogóle i to jest jakieś takie moje poczucie właśnie w kontekście tego szerszego obrazka, że polska polityka musi wreszcie przestać być taka dziaderska, taka antyekologiczna, też no, antyludzka. I rzeczywiście musimy się tymi kwestiami, czy to plastiku, czy to kryzysu klimatycznego, czy to wymierania naszych też absolutnie bezcennych gatunków, że musimy się tym zająć na poważnie, bo finalnie, jak widzimy, to tak naprawdę wszystkie te kryzysy, o którychkolwiek byśmy tutaj nie wspomniały, czy to zanieczyszczenie powietrza, czy rzek, czy plastik, czy coś tam, jakby finalnie na koniec to przyroda się sama odrodzi, ale to my jesteśmy
Tak, tylko w tym, że to w tym sporo bałaganie. potrwa. Tak, także ja bardzo wierzę w odpowiedzialność społeczną i w taką presję społeczną. Ja się bardzo cieszę, że mamy taką sojuszniczkę w tej walce i myślę, że często, nie wiem, czy to ja, czy moje koleżanki i koledzy, którzy się angażują, oczywiście dostaje nam się jakimiś takimi wyzwiskami, że po prostu jesteśmy jakimiś ekoterrorystami, czy po prostu spadliśmy z księżyca, albo że po prostu jesteśmy rozwydrzone, rozemocjonowane i tak naprawdę po prostu idźcie do szkoły, wróćcie, usiądźcie i zamknijcie się, bo to jest w ogóle fanaberia, o Pani czym Dominiko, mówicie. a naukowiec to jest darmozja, który nic nie robi, tylko siedzi za pieniądze publiczne. Skąd ja to znam? O, no Także- dobrze, czyli okej, dobrze, czyli jakby ustalamy, że generalnie tak długo jak będziemy zajmować mimo się wszystko tymi my te badania rzeczami. prowadzimy, bo wierzymy, że wyniki badań naukowych no, są ogromnym wkładem do tych No tak. badań. I znowu ja bym tu może przytoczyła, słuchajcie, nie mówiłam o tym, ale ja jestem ogromną fanką, tak powiem językiem młodzieżowym, Marii Skłodowskiej-Curie. Okej. Zawsze muszę o niej powiedzieć, to jest taki mój wątek, która powiedziała kiedyś, i to jest w dokumentach, jej córka zapisała, że nie warto się bać, warto zrozumieć. No dobrze. No ja myślę, że to, co bardzo, bardzo bym chciała, żeby ludzie zrozumieli, szczególnie te osoby, które Tak. nas oglądają i słuchają, to, że ja mam takie poczucie, że jakby możemy patrzeć na to, co się dzieje, możemy rozkładać ręce, możemy być przerażeni, ale w momencie, w którym zaczniemy jakkolwiek działać, jakkolwiek się angażować i to naprawdę może być jakby, no takie nawet mikrozaangażowanie, rozmawianie ze swoim wujkiem czy babcią Tak. o tym, czy aktywizm, to, że to naprawdę robi ogromną Tak, różnicę. ale nie straszenie, tylko wytłumaczenie. Oczywiście. Słuchajcie, to wpływa, tak jak tutaj był wątek naszej rozmowy, że może wpływać na nasz organizm niekorzystnie. To jest obce ciało, jest wszędzie. Jeżeli może nie wyrzucę tej butelki albo jej nie zużyję i będzie nas tak, jak żeśmy tutaj sobie trochę pół żartem, ale pewnie i całkiem serio mówiły, że jeżeli takich babci jak ja będzie 10 000, może 100 000, a może 1 000 000, no to już będzie przyczynek do poprawy naszego świata. Ja absolutnie Tak. wychodzę i głęboko w to wierzę, że to emeryci i młodzież po prostu zrewolucjonizują Polskę. A politycy też mają dzieci, Tak, wnuki, no babcie. oni też mają dużo Tak. do odegrania, ale naprawdę tak jak rozmawiam, to najbardziej się rozumiem ze starszymi osobami i to też one są jakby najbardziej gotowe do działania, więc myślę, że ten sojusz tutaj, Pani Ewo, to generalnie Jest bardzo ważny, jest tak, bardzo ważny tak. i myślę, że zmieni Polskę. Ale pamiętajmy o tym, że mikroplastik może być groźny dla organizmu człowieka i warto o tym pamiętać, kupując i pakując sobie jabłuszka, ziemniaczki w 3 torebki. No to myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę i też jesteśmy bardzo ciekawe, co Wy uważacie na temat plastiku, czy Was również mikroplastik przeraża, a jeżeli tak, to jakich działań chcielibyście i chciałybyście się podjąć po tym, jak już tutaj padło, że to zaangażowanie i to działanie, szczególnie w tym momencie, może naprawdę zmienić dużo. Jesteśmy bardzo ciekawe. A może nasi słuchacze czy widzowie mają jakieś pomysły i mogą nam podsunąć, co Koniecznie. jeszcze można byłoby zrobić, żeby tą świadomość poprawić i zmniejszyć tą ogromną masę tego plastiku w ogóle, a mikroplastiku jako konsekwencję w naszym środowisku. Dajcie znać. Dzięki. Dzięki.